Myślę, że już mniej więcej widać, czym będziemy się zajmować. Typ PRWG 1.2B. To mocowanie wiertła się obraca. Natomiast tutaj udar faktycznie chyba nie działa. Cześć, dzisiaj chciałbym rozpakować jedną paczkę, którą dostałem wczoraj, natomiast tutaj na stole mam jeszcze odkurzacz Vorwerk Lutinus, to jest wersja odkurzaczy Vorwerk Cobalt robiona prawdopodobnie na rynek francuski, odkurzacz chyba z 1955 roku. Właśnie robię o nim film, a właściwie drugi odcinek filmu. Silnik jest sprawny w tym odkurzaczu, natomiast muszę dla bezpieczeństwa wymienić w nim przewód i chciałbym zamontować taki nowy, współczesny, ale również w zielonym kolorze przewód. Zamówiłem go sobie, powinienem jutro prawdopodobnie go mieć i będę pracował nad montażem tego odkurzacza. To już dużo czasu nie zajmie. Natomiast ponieważ w tej chwili mam tutaj troszkę miejsca na biurku, chciałbym rozpakować tę paczkę, którą właśnie, tak jak wspomniałem, dostałem wczoraj, bo w niej jest coś, co myślę, że przyda nam się tutaj do co najmniej jednego z odcinków. Paczka jest bardzo ładnie zabezpieczona. Jest dosyć ciężka, zaraz Wam pokażę. Ok, i już tutaj wykładam jej zawartość na stół. Myślę, że już mniej więcej widać, czym będziemy się zajmować. Chyba więcej już tutaj nic w tej paczce nie ma. Dobra, te kawałki styropianu włożę, one mi się przydadzą do ewentualnych wysyłek i zabezpieczenia jakichś paczek, a my zaraz przyjrzymy się temu urządzeniu na stole. O, tutaj chyba jest to dobrze widoczne, taki bardzo solidny, stary polski młot udarowy Celma. Możemy sobie od razu rzucić okiem na tabliczkę znamionową, którą postaram się też wyświetlić, żeby było to też dla Was dobrze widoczne. Na górze, ja sobie zrobiłem też tutaj zdjęcie, na górze po lewej napis Celma, na górze po prawej Poland, typ PRWG 1.2B i wydaje mi się teraz, że tutaj na początku numeru seryjnego jest 81 łamane na, dalej jest numer 0505, czyli prawdopodobnie urządzenie pochodzi z 81 roku, pod spodem prąd jednofazowy, przemienny 50 Hz częstotliwość sieci, napięcie znamionowe 220 V, prąd 4,7 A, 1000 W, S1 praca ciągła, poziom N, czyli urządzenie wyposażone w kondensator przeciwzakłóceniowy. Po lewej na dole kwadratowy symbol urządzenia w drugiej klasie ochronności, czyli nie wymagającego przewodu ochronnego. Tutaj nawiasem mówiąc widzę, że wtyczka była najprawdopodobniej kiedyś wymieniana. To nie jest raczej oryginalna wtyczka, tylko taka bakelitowa, założona pewnie później. Zgodność z polską normą 330 obrotów na minutę, średnica wiertła 35 mm, koronki 80, licencja Bosch. Urządzenie na pewno wymaga wyczyszczenia. Aha, tutaj mogę od razu odczepić też tę taśmę, bo tutaj przewód jest chyba tylko do transportu tą taśmą przyczepiony. Na szczęście odgiętka też nie jest urwana ani połamana, nie trzeba jej wymieniać. Przewód jest jeszcze w całkiem niezłym stanie. Zobaczymy później, w jakim stanie są te żyły przewodu wewnątrz, czy trzeba będzie go całego wymieniać. Na pewno urządzenie trzeba będzie solidnie wyczyścić, ale chciałbym je oczywiście też całkowicie rozmontować i poznać jego budowę. Ja sobie ściągnąłem z internetu dostępne publicznie schematy, bardzo szczegółowe schematy całego tego urządzenia i one się nam naprawdę przydadzą, bo wiem, że to urządzenie jest wadliwe, to znaczy silnik powinien tutaj działać, natomiast nie działa w tym urządzeniu udar. Tutaj mam taki szpicak chyba, tak? Dłuto czy szpicak do tego młotu. Wiertła w komplecie nie było, ale ja takie wiertło z takim chyba tak zwanym wieloklinem powinienem mieć, więc sprawdzimy, czy ono działa. Natomiast silnik powinien być tutaj sprawny.
Także nawet fajnie, bo na pewno w jednym odcinku rozmontujemy to urządzenie, popatrzymy sobie według tych schematów, czy nic w nim nie brakuje i które części ewentualnie są tutaj uszkodzone, które będą wymagały wymiany. No i poszukam wtedy takich części i spróbujemy tutaj też ten udar uruchomić. Przede wszystkim zobaczymy, co jest przyczyną tego, że on nie działa. Pozwólcie, że ja na chwileczkę podłączę to urządzenie do zasilania. Zobaczmy. Silnik działa całkiem fajnie, aczkolwiek też oczywiście go wyjmiemy, wyczyścimy, sprawdzimy szczotki. Tak sobie patrzę, że wiertło powinno, funkcja wiercenia powinna działać, bo mam wrażenie, że tam to mocowanie wiertła się obraca. Czyli wiercić tak czy inaczej będzie można, natomiast tutaj udar faktycznie chyba nie działa. I teraz go zablokuję. Nie, tutaj w tej chwili żadnych tego typu prac przy pomocy dłuta czy takiego szpicaka niestety nie dałoby się przeprowadzić. Ja go wyjmę, także musimy zobaczyć, o co chodzi, dlaczego ten udar tutaj nie działa, a ja poszukam takiego wiertła i zobaczymy też, czy faktycznie da się tym urządzeniem wiercić. No dobrze, także dzisiaj tylko szybki rzut oka, zależało mi na tym, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest to urządzenie, rozpakować paczkę. Teraz dokończę montaż tego odkurzacza Vorwerk Lutinous, zajmę się 2 innymi odkurzaczami, zajmę się jeszcze wiertarką grupy technicznej Baniocha, ale na pewno temu urządzeniu będą poświęcone co najmniej 2 odcinki, bo w jednym odcinku rozmontujemy przy pomocy też tych schematów, zobaczymy, co tutaj trzeba wymienić. No i po ewentualnym pozyskaniu, znalezieniu brakujących części ponownie to urządzenie zmontujemy i zobaczymy wtedy, czy będzie działało. Ja się bardzo cieszę, bo jeszcze tego typu urządzeń Celma tutaj na kanale, ani u mnie w warsztacie nie rozmontowywałem, także mam nadzieję, że też nauczę się dokładnie, jak tego typu młoty udarowe są zbudowane. Dzięki za ten dzisiejszy szybki rzut oka na kolejne urządzenie w kolekcji i do przejrzenia tutaj na kanale. No i widzimy się już niedługo.